Dzień dobry, kochani. Witam się dziś z Wami w troszkę innym odcinku. Nie jest to typowy knitting vlog, który pojawia się w weekendy, ale jest to obiecywany filmik dotyczący firmy Lamana. A cóż konkretnie odnośnie firmy Lamana? Na pewno pokrótce opowiem Wam o samej firmie. Sami również możecie znaleźć informacje na ten temat na ich stronie głównej. Jednak ja tu tylko pokrótce powiem co i jak. Natomiast głównym tematem tego filmu będą włóczki firmy Lamana. Nie jedna, nie dwie, ale wszystkie dostępne włóczki właśnie tej firmy. Wspominałam Wam w jednym z knitting vlogów o tym, że rozpoczęłam współpracę z firmą Lamana i otrzymałam od nich paczuszkę z pojedynczymi motkami każdej włóczki, którą mają obecnie dostępną do zakupu. Cudowne to jest. Jak wiecie, ja uwielbiam kupować pojedyncze motki, zanim zdecyduję się na jakąś większą ilość, typu na sweter, większą chustę i tak dalej. Pozwala mi to sprawdzić, jak ta włóczka się zachowuje, jakie są moje pierwsze odczucia i tak to właśnie będzie tutaj w tym filmie, ponieważ ja zrobiłam próbki do każdej z tych włóczek. Wiadomo, próbka jest próbką, to nie jest gotowy udzierk, ale pozwala nam już mniej więcej zapoznać się z daną włóczką, z tym jak ona przerabia się na drutach, czy jest tępa, czy jest śliska, czy jest włochata, czy raczej gładka, jak zachowuje się po blokowaniu, chociaż w takim minimalnym sensie. Firma Lamana jest to dość młoda marka, powstała w 2010 roku w Niemczech. Mają nie tylko przędzę, ale mają również swoje wzory, które można pobrać bezpłatnie z ich strony lub też zakupić, ponieważ są to wzory i bezpłatne, i wzory płatne. Na stronie możemy przeczytać, że na początku firma specjalizowała się w najwyższej jakości przędzy peruwiańskiej. Teraz współpracują z właścicielami Luna. No cóż, Luna tu będzie, czyli mój kot, który jest głośny. Z właścicielami we Włoszech i Peru. No chodź, chodź. No, widzimy Lunę. Luna musi być na pierwszym miejscu. Oj, i jest cała mokra, bo właśnie wróciła z dworu. No trudno. Co my tu jeszcze mamy? Oczywiście zostałam wytrącona z równowagi. Nie. Istotna informacja, przynajmniej dla mnie bardzo istotna. Prawie potrąciliśmy kamerę. Dla mnie bardzo istotna. Firma Lamana posiada w swojej ofercie włóczki typu super light, czyli super lekkie. Podobnie jak na przykład w kaszmirze, w 25 gramach mamy średnio 112 metrów, takie właśnie włóczki tworzy też Lamana. Niższa gramatura, a długość dajmy na to pod DK. Jest tak w włóczce Como, ale jak przejdziemy już do włóczek, będę Wam dokładnie mówić o każdej włóczce, jaki ma metraż, przy jakiej gramaturze. Co my tu jeszcze mamy? Wysokie wymagania dotyczące najwyższej jakości wełny włókien Lamana, zrównoważony rozwój i uczciwy proces produkcyjny. To jedne z informacji, które tutaj możemy przeczytać. Tu mamy włóczki. Dalej, odpowiedzialność za uczciwą produkcję, dobrostan zwierząt i zrównoważony rozwój. Co tutaj firma nam gwarantuje? Wysokie standardy uczciwej i zrównoważonej produkcji, jak również wysokie standardy warunków pracy. 100% bez molesingu, co jest bardzo istotnym tematem i firma to tutaj bardzo podkreśla. Wełna owcza jest produkowana z włókien pochodzących z Ameryki Południowej. Są to włóczki Merida i Lima. Wełna z alpaki pochodzi z Peru, gdzie zwierzęta trzymane są w naturalnym środowisku na wyżynach Andów. Dalej, jeśli chodzi o merynosy, farmy owiec w Australii. Co mamy dalej? Cała australijska wełna merynosów w naszych przędzach jest certyfikowana zgodnie z surowymi wymaganiami standardu wełny Sustain z certyfikatem ISO. Jest tutaj też podany odnośnik do strony, w której możemy sobie sprawdzić te wytyczne.
Program integralności wełny zapewnia dobrostan zwierząt, jakość gospodarstw pod względem warunków pracy i wyposażenia, a także przetwarzanie i klasyfikację wełny surowej zgodnie ze standardem AWEX. Wełna kaszmirowa, czyli Modena, Milano, Verona, Como Kaszmir i Roma pochodzi z Mongolii i Chin i jest certyfikowana zgodnie ze standardem Kaszmiru SFA. Standard 100. Nasze przędze z certyfikatem Ecotex Standard zostały niezależnie przetestowane pod kątem szkodliwych substancji. Wszystkie te informacje tutaj są podane. Przedmioty drukowane, czyli czasopisma i torby papierowe są produkowane z papieru z certyfikatem FSC. No i tak, mamy tutaj masę informacji. Starałam się to skrócić jak najbardziej. Jeżeli chcecie wejść w szczegóły, to zapraszam Was na stronę Lamany. Przejdźmy może do najbardziej interesującej nas rzeczy, czyli właśnie do przeglądu tych włóczek. Zaczniemy od włóczek Como Grande. Mówię włóczek, ponieważ mamy tutaj dwie. Jest to włóczka Lamana Como Grande oraz Lamana Como Grande Tweed. Jak sama nazwa wskazuje, różnią się one tweedem. Jedna jest taka, czyli ta podstawowa Como Grande wygląda w ten sposób. Jak widzicie, ma taki fajny splot. Nie jest to bardzo jednolity kolor. Jest to raczej taki niezwykle delikatny melanż, trójwymiarowy kolor. Bardzo fajnie on wygląda. Natomiast jeśli chodzi o tweed, to też jest on bardzo delikatny. To nie jest jakiś taki ostry. No zejdź z kamery, bo telefon mi wariuje i nie wie na co się wyświetlać. Jest on bardzo delikatny. Są takie malutkie paproszki, są one wplecione we włókno, więc nic tak bardzo nie odstaje. Bardzo delikatny efekt tweedu. I teraz przeczytam Wam informację, czyli mamy tutaj 100% wełny. W 50 gramach mamy 120 metrów. Próbka przy drutach, podane druty od 4,5 do 6,5. Dość duża rozbieżność ze względu na to, że no wiadomo, każdy chciałby uzyskać inny efekt, bardziej luźny, bardziej ścisły, każdy też dzierga inaczej, więc mamy tutaj dość dużą rozbieżność. Podane jest 16 oczek na 24 rzędy w próbce 10 na 10 cm. 100% wełny, chodzi nam tutaj o Merino Superfine, co jest tu zaznaczone na metce. Ten kolorek to jest 41M, taki bardzo przyjemny, zgaszony granat. Niezwykle mi się podoba. Natomiast ten kolorek, moi drodzy, to jest 54T. Wygląda on w ten sposób. Jeszcze raz Wam pokażę. I teraz próbeczka, moi drodzy. Robiłam ją w tweedu. Nie robiłam obu próbek z obu tych włóczek, bo są to dokładnie takie same parametry. Natomiast chciałam Wam tutaj akurat pokazać, jak ten tweedzik wygląda w próbce. Widzicie? Jest on widoczny, jednak jest niezwykle delikatny. Oczka wychodzą dość równo, przyjemnie się na tym pracuje. Ja wzięłam tutaj druty bodajże 5,5. Jestem dość luźnym niterem, bardzo luźno przerabiam, ale ja też lubię luźne dzianiny. Tak to wygląda. Jak widzicie, uzyskałam właśnie taki luźny efekt. Dzianina jest przyjemna w dotyku. Nie jest to takie super mięciutkie merino, ale też jednocześnie nie jest to nieprzyjemne w żadnym razie. Jest przyjemne do skóry. Nie sądzę, aby kogokolwiek mogło podgryzać. Bardzo, bardzo fajna włóczka. Jeżeli lubicie projekty z takich grubszych włóczek, ale chcielibyście coś w miarę lekkiego, to mówię, tutaj mamy w tych 50 gramach właśnie 120 metrów i można to spokojnie przerabiać na drutach 5, 5,5 do 6,5, tak jak sugeruje producent. Bardzo, bardzo fajna. Jeśli jesteśmy już przy Como, kolejną będzie Lamana Como. Mamy ogólnie 3 włóczki
w podobnej gramaturze, jednak trzecią odłożyłam do włóczek, które są z dodatkiem kaszmiru, więc będzie o nich za chwilkę. Tu mamy Lamana Como i Lamana Como Tweed. Tutaj mamy tweedzik, podobnie jak w Grande. Mamy ten podział na tweed i na włóczkę zwykłą. Bardzo, bardzo podobna włóczka. Ona jest po prostu cieńsza niż Como Grande. Tweedzik wygląda bardzo podobnie. Delikatny, jednak dość widoczny. Natomiast Lamana Como, z niej robiłam też próbkę. No tu jest już taki zwykły kolorek, nie ma dodatku tweedu. Ja robiłam z Lamany Como sweterek. Pokazywałam go na jednym z moich vlogów, więc jeśli jesteście zainteresowani, jak to wygląda w całościowym udzielgu, to zapraszam. Jeśli chodzi o Lamanę Como, skład jest dokładnie taki sam, czyli 100% Merino Superfine, z tym, że tutaj mamy w 50 gramach 120 metrów. Także udzielk z czegoś takiego jest naprawdę leciutki. I teraz tak, jeśli chodzi o próbkę, tutaj mamy napisane 22 oczka na 34 rzędy przy próbce 10×10, wymagane druty 3,5 do 4,5. Ja tą włóczkę przerabiałam na drutach 4 mm, jestem luźnym niterem, jak już wspomniałam. Ja w próbkę weszłam bodajże, miałam 21 oczek. Także tak, jest możliwe uzyskanie próbki typowej dla włóczek DK z Lamany Como i wcale nie jest ona dziurawa. Jeszcze raz, o, tutaj jest na przykład ta próbka. Z tym, że tu chyba robiłam, nie, tu robiłam, tak, tu robiłam na 4,5 z ciekawości, ponieważ sweterek swój przerabiałam na drutach 4 mm i wyszedł on cudownie. Natomiast tu przerobiłam na troszkę większych, właśnie żeby zobaczyć, jak to wygląda. I jak widzicie, w ten sposób się prezentuje. To już jest bardzo luźny splot. Jest on lekko prześwitujący, ale nie przy skórze. Nie będzie to w żaden sposób nam niczego spod spodu pokazywać. Bardzo delikatna dzianina, bardzo miła w dotyku. Ja lubię Como. Od momentu, kiedy właściwie kupiłam pierwszy motek, już wiedziałam, że będę zakupywać ilości na sweter. Tak też zrobiłam i sweterek wykonałam i jestem przeszczęśliwa. Także myślę, że z włóczką Lamana Como w formie Grande na pewno się też bliżej zapoznam. No i co? Przerabia się świetnie. Bardzo fajnie sunie po drutach. Nie napotkałam, w żadnej zresztą chyba z tych włóczek nie napotkałam na żadne supełki, niedociągnięcia i różne takie rzeczy, które niekiedy spotykamy w moteczkach, więc to oczywiście na plus. I mówię, ta lekkość tej dzianiny jest absolutnie cudowna i ten sweterek, który wykonałam na drutach 4 mm też jest cudowny, jest lekki, jest przyjemny, nosi się go rewelacyjnie. Także zdecydowanie polecam tą włóczkę. Milutka, przyjemna, fajnie się przerabia, leciutka, czego chcieć więcej. I tak jak mówię, mamy ją w opcji zwykłej i opcji z tweedem. I ten kolor, powiem Wam, strasznie mi się podoba. I kto wie, czy nie zamówię sobie właśnie tego odcienia, bo naprawdę jest genialny. Dalej, kochani, mamy włóczkę Lamana Shetland. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wełna. Mamy tutaj 140 metrów w 25 gramach. Kolor 70. To jest taka zgniła zieleń, bym to nazwała. Zgniła zieleń, może no, oliwka niekoniecznie. Jak widzicie, splot jest bardzo przyjemny, widoczny. Kolor nie jest jednolity, ma przetarcia, które też ja osobiście bardzo lubię. Tutaj sugerowane druty to 2,5 do 3,5 mm i ja próbkę robiłam na drutach 3 mm. Podana tutaj ilość rzędów i oczek to 26×36 w 10 cm. Kolor 70, już mówiłam. Kolejny leciutki moteczek, 25 gram, 140 metrów. A próbeczka wygląda tak. No. Mam nadzieję, że mi się to zaraz... O, teraz się troszkę lepiej wyostrzyło. Ręka mi się trzęsie. Tutaj widzicie
właśnie te przetarcia kolorów. Daje to cudowny efekt. Ja taki efekt naprawdę lubię. Lubię takie przetarcia, niejednolite kolory. Wydają mi się one po prostu ciekawsze. Tak jak wspomniałam, robiłam ją na drutach 3 mm. Luźne przerabianie w moim wypadku. Dzianina jest lejąca, delikatna, bardzo przyjemna, właśnie leciutka. Jest odrobinę szorstka. Jest to tak typowo w stronę rustykalnej wełny. To jest jednak 100% właśnie taka wełna szetlandzka, więc jest ona odrobinę szorstka. Nie jest ona gryząca, jednak szorstkość jest wyczuwalna. Dla mnie nie ma to osobiście żadnego znaczenia. Ja, jak to jedna z vlogerek mówi, nie przypomnę sobie teraz, która jest terminatorem włóczkowym. Nie wiem, czy to nie Roxana tak mówi. Ja tutaj się mogę podpisać rękoma i nogami pod tym, bo też należę do osób, które mogą założyć na siebie wszystko i nie będzie ich gryzło. Chyba jedyną włóczką, której nie toleruję, jest Letlopi. Chyba tak. To jest chyba jedyna włóczka, której nie toleruję kompletnie. Ale tak, ta jak najbardziej dla osób, które cenią sobie taką właśnie fajną, rustykalną wełnę. Jestem niemalże pewna, że ona posłuży w udziergu na bardzo, bardzo długo. No i mówię, ten kolorek akurat nie jest to jeden z moich ulubionych kolorów, bo ja ogólnie nie lubię zieleni ani niebieskości. Ale są takie odcienie w obu tych kolorach, które toleruję i na przykład w niebieskościach będą to jakieś mocne granaty, zgaszone granaty. W zieleniach to właśnie wojskowa zieleń, zgniła zieleń, oliwka, tego typu rzeczy. I tutaj ten kolorek podoba mi się i tak jak trzymam przy twarzy, to chyba nawet fajnie by to wyglądało. Tak to się prezentuje, naprawdę świetna włóczka. Nie wiem, czy zakupię ją w większych ilościach, ponieważ mam sporo wełny łotewskiej, która istnieje pod nazwą Dundaga lub Luna. Na pewno ją kojarzycie i niekoniecznie potrzebuję w tej chwili więcej tego typu wełny, ponieważ mam też inną, akurat nie szetlandzką, ale tutaj angielską taką wełnę surową, powiedzmy, więc niekoniecznie, ale gdybym nie miała większych zapasów, myślę, że to na pewno byłoby bo na mojej liście ze względu na tą delikatność, lekkość i zwiewność dzianiny, jaka powstała mi w próbce. Dalej, moi drodzy, w kolejności Lamana Bergamo. Wygląda w ten sposób. W 25 gramach mamy 65 metrów. Druty sugerowane od 4,5 do 5,5. Ja przerabiałam próbkę na drutach 5 mm. Ja przeważnie jak mamy taki przedział podany na etykietach, staram się strzelić w środek. Mamy tutaj próbkę 16 oczek na 24 rzędy. 75% wełny Merino Superfine oraz 25% alpaki i jest to baby alpaka. Kolorek 06 i jest to ciężki taki dla mnie do określenia kolor. To jest brąz, ale tak jakby złamany jakimś fioletem, czy może ja ostatnio po prostu widzę fiolet wszędzie. Ale tak, w młotku jest ona przyjemna. Widać delikatny puszek alpakowy. Skręt jest przyjemny, nie za mocny, ale jednak widoczny, czyli to, co lubię. W młotku już jest przyjemna, sprężysta, natomiast w udziergu cudo. Niestety, ale większość z tych włóczek bardzo, bardzo mi odpowiada. Próbeczka wygląda tak, moi drodzy. Tak jak mówiłam, przerabiałam ją na drutach 5 mm. Powstała dzianina dla mnie idealna, czyli lejąca, nieściśnięta, jednocześnie nie prześwitująca, nie ma żadnych dziur, świetnie się przerabia, oczka wychodzą równo, bez jakiegoś strasznego starania się. Widać puszek po blokowaniu, wychodzi on zdecydowanie bardziej. Tutaj na filmie ciężko będzie to przyuważyć, musicie mi chyba zaufać w tym względzie. Ale bardzo przyjemna dzianina, mięciutka. Ja tu dodam, że jestem team alpaka i wszystkie włóczki z alpaką uwielbiam, ale niektóre włóczki z alpaką lub same takie 100% alpaki mają tendencję do gryzienia, nawet mnie. Nie powoduje to tego, że odkładam taką włóczkę i nie jestem w stanie nosić udziergu z niej, ale jest to już mniej przyjemne niż inne włóczki alpakowe, które po prostu
idealnie się dla mnie sprawdzają. Ta byłaby jedną z tych, które się sprawdzą idealnie. Jak widzicie tutaj na tle takiego ciepłego brązu, tu wygląda to jak taka ciemna czekolada, właśnie z takim delikatnym, wydaje mi się, fioletowym podtonem, ale jest on na tyle przyjemny, że mi nie przeszkadza. Więc kto wie, czy właśnie na ten konkretny kolor bym się nie zdecydowała, bo tak, bardzo chętnie zrobiłabym z tego sobie jakiś sweterek. Zdecydowanie bardzo, bardzo przyjemna włóczka. Tak jak mówię, przerabiało się przyjemnie, nie miałam żadnych problemów i powstała próbka jest naprawdę fajna. Jeden z moich największych faworytów teraz na tapecie, Lamana Merida. Wygląda w ten sposób. Kolorek absolutnie nie mój i na pewno bym takiego nie wybrała, ale co my tu mamy? W 50 gramach 200 metrów, czyli standardowy taki fingering. Próbka na drutach między 2,5 do 3,5, ja robiłam na 3, 30 oczek na 42 rzędy w 10 cm, skład 50% wełny owczej, 25% jedwabiu i 25% poliamidu, czyli idealna na skarpetki, jeśli lubicie robić skarpetki. Ja nie lubię, nie robię, za to bardzo mi się ta włóczka podoba. Po raz kolejny mamy puszek, alpaka robi swoje. Mamy delikatny połysk dzięki zawartości tego jedwabiu. Nie wiem, czy kamera będzie w stanie to uchwycić, ale jest taki delikatny połysk. Jest niezwykle przyjemna w motku. Samotek jest taki zbity, fajny. I Luna, czy ja mogę wziąć próbkę? Tak? Dziękuję, ale musisz z niej zejść. Tak, tak lepiej. Próbka dla mnie, cud miód malina. Ja mówię, oj, przepraszam. Alpaka. Alpaka to jest coś, co uwielbiam. Po raz kolejny bardzo zbliżona w odczuciu do tej. Ta jest bardziej miękka i puchata, delikatniejsza. Myślę, że to z powodu skrętu. Tu jest ten skręt luźniejszy troszkę niż tu. W zbliżeniu wygląda to w ten sposób. Oczka wychodzą w miarę równe. Po raz kolejny bardzo fajna, lejąca dzianina. Nie miałam żadnych problemów z przerabianiem jej. No i co ja mogę powiedzieć? No strasznie mi się podoba. Tutaj owszem, jest ten poliamid, ale myślę, że bez problemu mogę sobie z tego zrobić sweterek. Nieraz robiłam sweterki z włóczek skarpetkowych. Poliamid nie jest niczym złym, jeśli nie ma go zbyt wiele. Dodatek poliamidu, wiadomo, daje nam większą trwałość i jest to niezbędne praktycznie w skarpetkach, niekoniecznie w swetrach, ale też nie zaszkodzi. Bardzo przyjemna włóczka. Powiem Wam, że gdybym miała się decydować między tymi dwoma, wybrałabym tą włóczkę ze względu na po pierwsze skład, bo jest on, nie wiem czy Wam mówiłam, ale Wam powiem, tak, mówiłam Wam skład, Baby Alpaca i Merino. Świetny skład i naprawdę jest to przyjemne i delikatne, natomiast jeśli chciałabym coś lżejszego, no to tutaj zdecydowanie. I 3 mm, jak najbardziej fajna dzianina, ale gdybym chciała na przykład zrobić sobie coś delikatniejszego, takiego narzutkowego, może nawet na wiosnę, lato, na chłodniejsze wieczory, dajmy na to poszłabym tutaj nawet w druty 3,5-4. Ja lubię się bawić wielkością drutów, lubię przerabiać cieniutkie włóczki na drutach grubszych i podoba mi się dzianina, jaka powstaje w większości wypadków. Nie zawsze to działa oczywiście, więc myślę, że z tą włóczką pokombinowałabym jeszcze i na pewno poszłabym o jedno oczko, o pół milimetra w górę, jeśli chodzi o druty, ale naprawdę dzianina fajna, nie gryzie i jest przyjemna. Jeśli robicie skarpetki, to na pewno bym ją poleciła. Teraz, moi drodzy, mamy włóczkę Lamana Torino Boucle. Włóczka boucle, czyli zawierająca pętelki. W takim ładnym, głębokim, bordowym kolorze. Nie jest to mój kolor, nie przepadam za bordem, ale to nie jest istotne, to jest kolor 16. Mamy tutaj 80% Merino Superfine i 20% jedwabiu, czyli po pierwsze świetny skład. W 25 gramach mamy 185 metrów, czyli super lekka włóczka, to jest zawsze na plus. Druty sugerowane 3-4 mm. Ja chyba przerabiałam na czwórkach albo na 3,5 chyba. 20 oczek na 38 rzędów.
próbka 10/10 to jest to, co sugeruje nam, czekajcie, producent, przepraszam. Ja miałam do czynienia z włóczką Bukle, nie jedną. Najbardziej znaną chyba jest włóczka Bukle od firmy Drops. Jednak nie jest ona łatwa do przerabiania. Większość włóczek Bukle nie jest łatwa do przerabiania właśnie ze względu na te wszystkie pętelki, które są na głównej nitce. W momencie przerabiania bardzo często drut wchodzi w te pętelki i powoduje to nieprzyjemności, że tak to nazwę. Ja robiłam sobie kamizelkę z podwójnej nitki Bukle od Dropsa. Wyszła cudownie, ale proces przerabiania to był istny koszmar. Nie widać tam oczek, nie widać nic, po prostu tragedia. Tu jest zupełnie inna zabawa. Po pierwsze, już na wstępie czujemy, że ta włóczka jest delikatniejsza, miększa, przyjemniejsza w odbiorze. Jeśli pokażę Wam samą nitkę, jeśli uda mi się wyostrzyć, widzicie, tu nie ma dużych pętelek. One są malutkie, więc zdecydowanie łatwiej się to przerabia. Zdecydowanie ten efekt pętelkowy jest mniejszy, ale też przyjemność przerabiania jest proporcjonalnie większa. Próbeczka wychodzi lekka jak piórko. Tyle Wam powiem. Lekka jak piórko. Są prześwity, widzicie? Tutaj widać je dość mocno. Mówię, ja robiłam ją na drutach 3,5, tak? Zaraz powiedzcie mi, bo ja wchodziłam w środek, że tak powiem, czyli 3-4, tak, czyli robiłam na drutach 3,5. I tak, tutaj oczka są widoczne, możemy je spokojnie zauważyć. Nie wiem, czy dla każdego jest to istotne, dla mnie tak. Kiedy na przykład robię zwiększenia, zmniejszenia, jest to dla mnie dość istotne. Tu je widać, ale jednocześnie mamy ten efekt Bukle. Jest on bardzo delikatny, ale jest. Bardzo mi odpowiada ta dzianina. Ja bym z tego zrobiła sobie sweter piórkowy, tak jak czasem robimy z moheru. Ja bym tą włóczkę do tego użyła. Przerobiłabym ją na jakichś większych drutach właśnie. Poszłabym może w piątki nawet, kto wie. Musiałabym kilka próbek zrobić i zobaczyć, jak to wygląda. Można spokojnie przerabiać na mniejszych drutach, jeśli zależy nam na bardziej zbitej dzianinie. Ja jeśli bym z tego robiła sweterek taki typowy, to albo przerabiałabym ją w 2 nitki, albo coś bym do niej dodała, albo zeszłabym na niższe druty. Natomiast gdybym chciała robić sweterek bardziej taki narzutkowy, chmurkowy, to spokojnie 1 nitka i nawet większe druty, bo jak widzicie, tu już jest efekt tego przeświecania, a przy większych drutach byłoby to nawet jeszcze lepsze. Jest niezwykle przyjemna w dotyku, bardzo, bardzo przyjemna i tak jak mówię, jest lekka jak piórko. W trakcie przerabiania nie miałam problemów takich typowych dla włóczki Bukle, czyli drut mi nigdzie w te pętelki nie wchodził. Struktura jest naprawdę fajna, ciekawa, także myślę, że to jest jedna z włóczek, które na pewno zamówię sobie w większej ilości, bo nie mam żadnego sweterka z tego typu włóczki. Mam tą kamizelkę z podwójnego Bukle od Dropsa, ale to nie jest to. Z tego bym bardzo chętnie zrobiła sobie właśnie taki delikatny sweterek. Nie w tym kolorze, ale włóczka sama w sobie. Teraz jak ją trzymam, ja praktycznie jej nie czuję. To jest niesamowite. Także zdecydowanie godna polecenia. Kolejna włóczka, która mnie zachwyciła. I to jest, kochani, Lamana Rima. Wygląda w ten sposób. Mamy tu kolor 41, niebieski, który absolutnie mi się nie podoba. To jest taki ciemny. Ja go uznaję za bardzo ładny kolor, oczywiście, ale nie dla mnie. Nie dla mnie, natomiast fani niebieskiego mogą sobie go na pewno docenić. Jest on nie taki konkretnie jednorodny, ale nie jest to jakiś mocny melanż. Mamy tutaj 50% wełny merino, 25% alpaki, nie, 25% alpaki baby i 25% jedwabiu, czyli skład świetny. Połysk, który daje nam jedwab, widać go, mam nadzieję, w kamerze. Delikatne włoski od baby alpaki. Miękkość niesamowita, przyjemność niesamowita. Wow, już w motku, jak go chwyciłam, mówię, o raju, to będzie coś.
Tu mamy 200 metrów w 50 gramach, czyli typowy fingering. Druty sugerowane to od 2,5 do 3,5, czyli przerabiałam na trójkach. Mamy 30 oczek na 40 rzędów przy próbce 10 na 10 centymetrów. Cudo, jak się fajnie prezentuje z takiej większej odległości na tle tego brązu. Naprawdę fajna. Mówię, nie mój kolorek, ale nie na sweter, ale na przykład na jakiś szaliczek, to już tak. To już zdecydowanie tak. I kto wie, czy w to nie pójdę. Zobaczymy. Próbeczka. Próbeczka, moi kochani, wygląda w ten sposób. Bardzo przyjemna, równe jak na mnie oczka, bo ja próbki raczej robię późnymi wieczorami, niespecjalnie się tym przejmuję, po prostu je robię, jestem już wtedy rozluźniona, ręce mam jeszcze bardziej niż zwykle rozluźnione, więc te ściegi są moje niekiedy troszkę krzywe. Tutaj pięknie to wszystko wyszło, te oczka naprawdę równo nam się tu poukładały, dzianina jest rewelacyjna. Świetna alternatywa dla takich włóczek merino, takich typowych, jeśli nie lubicie samego merino, a są takie osoby. Ja na przykład nie jestem fanem merino takiego 100%, natomiast jestem fanem alpaki. A tutaj połączenie alpaki i merino świetnie się sprawdza, genialnie wygląda. Ta próbka wyszła mi jak na mnie dość zbita, chociaż tak jak patrzycie wcale zbita nie jest, jednak jak na mnie to jest zbite, więc ja też tu bym mogła spokojnie wejść w próbkę, nie drap, w druty troszkę większe, ale powiem Wam, że ta dzianina też mi odpowiada. Czy kupiłabym tą włóczkę w ilościach swetrowych? Tak, ale czy będzie to w najbliższej przyszłości? Niekoniecznie, ponieważ nie jest mi w tej chwili potrzebna jakaś większa ilość włóczek, mam już i tak sporo, ale na pewno jest to coś wartego przemyślenia i zakupu. Luna czuje się bardzo dobrze, wy jej nie widzicie, ja spróbuję może... O, zobaczcie, jak tu komuś jest przyjemnie na moich włóczkach. Dobra, teraz powróćmy. Wiem, że Luna jest ciekawsza, ale tak mi wygodniej będzie pokazywać Wam włóczki. Dobra, troszkę mniej więcej chyba. Tak, widać mnie dość. Teraz włóczki bodajże z bawełną. Tak. I ta jest dość ciekawa. Lamana Ika lub Ica. O, w ten sposób. W takim bardzo podobnym kolorze do tej Bergamo. Bardzo podobny odcień, choć ten jest taki bardziej w szarość czy w zieleń, zielone podtony, ten ma bardziej fioletowe, ale tak z daleka bardzo są podobne. To jest kolor 04. W 50 gramach mamy 80 metrów. Jest tutaj 100% bawełny i to jest Organic Pima. Druty sugerowane 4 do 5,5, czyli robiłam na drutach 5 mm, próbka 19 oczek na 26 rzędów. Struktura tej włóczki jest ciekawa, bo jest to struktura łańcuszkowa. Mam nadzieję, że coś widać. O, coś tu tam chwilowo się pokazało. No dobra. Mam nadzieję, że coś udało Wam się zobaczyć. Ja nie jestem fanem bawełny. Nie przepadam za przerabianiem bawełny. Próbka wygląda tak. I próbka jest ciężka, ale to jest bawełna, więc tego moglibyśmy się spodziewać. Przy próbkach tych wszystkich, które Wam do tej pory pokazałam, ta wydaje się ogromnie ciężka. Natomiast muszę przyznać, że oczka wychodzą bardzo równe. Nie miałam jakiejś specjalnej przyjemności z przerabiania tej włóczki, bo mówię, ja nie jestem fanem bawełny, jednak myślę, że osoby, które lubią bawełnę, na pewno by się polubiły z tą włóczką. Ona jest dość sztywnawa, dość gruba i ma właśnie tą strukturę łańcuszka i ja bym jej może użyła do na przykład jakichś podkładek, tego typu rzeczy, czegoś do domu, ale jeśli chodzi o
ubiór, sweter, bluzkę, na pewno bym tego nie użyła. Jest to dla mnie zdecydowanie za grube, za ciężkie. To nie jest mój styl, natomiast bardzo podoba mi się kolor i podoba mi się struktura tej włóczki. Także jeśli jesteście fanami bawełny, poczytajcie o niej, wypróbujcie sobie, bo może się okazać, że dla Was będzie świetna. Kolejna, tu również mamy bawełnę i to jest Lamana Cosma. I to jest włóczka, którą już przerabiałam na bluzkę letnią w zeszłym roku. Tutaj mamy kolor 64. W składzie mamy 60% bawełny i 40% modalu. I to jest, jeśli chodzi o bawełnę, to jest po raz kolejny organiczna Pima. Druty sugerowane 4,5. Ja robiłam na 4,5 próbkę. W 50 gramach mamy 100 metrów. I próbka 21 oczek na 28 rzędów i mi właśnie taka próbka wtedy wyszła, jak robiłam sobie tą bluzeczkę. Tu jest taki kolor zielonkawy, niespecjalnie mi się podoba ten odcień. Jak widzicie, ona jest też taka jakby lekko błyszcząca, świecąca, ale nie nachalnie, jest to przyjemny błysk, natomiast w próbce wygląda to tak. Również włóczkę tę przerabia się bardzo dobrze i pomimo iż nie jestem fanem bawełny, ta akurat skradła moje serce, dlatego też wykonałam sobie z niej bluzeczkę letnią i powiem Wam, że tutaj taka pogoda jak jest w UK, czyli 20-25 stopni jest świetna. Jest świetna. Nie wiem, jakby się sprawdziła w większych upałach, bo nie wypróbowywałam, ale myślę, że na takie angielskie lata jak najbardziej się nadaje. Jest ciężka, no bo jest to bawełna, ale nieporównywalnie lżejsza od poprzedniej próbki. No tutaj zdecydowanie ten dodatek modalu robi swoje. Bardzo dobrze się ją przerabia i ja ją przerabiałam w tej bluzeczce, tam były ażury, prosty ściek ażurowy, ale jednak 2 oczka razem, narzuty i bardzo fajnie to szło, bardzo szybko to szło również. Także myślę, że spokojnie dla osób, które lubią letnie udziergi i bawełnę, to jak najbardziej włóczka godna polecenia. Zdecydowanie Wam polecam tą włóczkę, jest naprawdę fajna. Przepraszam, że światło się zmienia, ale znowu naszła jakaś chmura, zaraz będzie lało. Postaram się później w programie jakoś to rozjaśnić, ale na razie wolałabym nie włączać żadnych lamp, bo wtedy te kolory są bardzo przekłamane, a teraz tak jak patrzę, te kolory, mimo że robi się ciemnawo, wciąż oddają się całkiem fajnie. Tu mamy Lamanę Perla, którą też miałam okazję przerabiać i bardzo ją lubię. Tutaj mamy 60% bawełny, 25% alpaki i 15% jedwabiu, czyli skład super. Nie lubię bawełny, ale tutaj mamy alpakę i mamy jedwab, więc jest to już coś do przełknięcia dużo bardziej niż czysta bawełna. W 50 gramach mamy 115 metrów, czyli takie typowe decay. Sugerowane druty 3,5 do 4,5. Przerabiałam próbkę na drutach 4. Mamy tutaj 23 oczka na 30 rzędów. Nie pamiętam, co ja z tego robiłam, ale coś robiłam. Nieważne, nie jest to istotne. Jest to fajna, ten kolor mi się bardzo podoba. Niekoniecznie jest to mój kolor, ale jest to kolor, który mi się podoba. To jest taki właśnie rudo, lisi. Bardzo, bardzo mi się podoba. To jest kolor 25. A próbeczka, moi drodzy, wygląda tak. Jest bardzo przyjemna, jest dużo lżejsza od takiej czystej bawełny, fajnie się przerabiała. Jest bardzo przyjemna w dotyku. Myślę, że jakieś letnie bluzki z tego jak najbardziej fajnie by się prezentowały, zdecydowanie. No mówię, tutaj jest ten dodatek alpaki, więc mi automatycznie bardziej taka włóczka odpowiada, bo sama bawełna zdecydowanie nie lubię bawełny i tyle, tak? W jakichś tam bluzkach, koszulkach bawełnianych kupowanych w sklepie jak najbardziej, natomiast przerabianie bawełny to tylko na zabawki, na amigurumi, na szydełku. Natomiast to jest dość przyjemne i z tego widziałabym coś w rodzaju blouse number one. Myślę, że byłoby fajne i właśnie taki przejściowy sweterek świetnie by się nadał i ten kolor coraz bardziej mi się podoba. Dobrze, mohair, ponieważ firma Lamana ma mohair i powiem Wam, jest to bardzo dobry mohair. Będę też o nim mówić na filmie dotyczącym mohairów, a jest to Lamana Premia. Niebieska, no niestety, ale trudno. Zrobię sobie z tego szaliczek i będę nosić niebieski szaliczek. Mamy tutaj 300 metrów w 25 gramach, czyli
więcej niż w standardowym moherku, który ma 210 metrów mniej więcej. Tu mamy tyle, co bodajże w moherze Breeze od Pasquali. Mamy tutaj 60% moheru i 40% jedwabiu. Kolor to 12. Sugerowane druty między 3 a 5. Ja chyba robiłam próbkę na 4. Możliwe, że na 4. I chyba podwójną nitką, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj mamy 22 oczka na 30 rzędów w próbce 10 na 10. Moja próbeczka wygląda tak. To jest podwójna nitka. Chyba na drutach 4. Tak mi się wydaje. Pochowałam nitki jak nigdy i teraz ciężko powiedzieć, ale jak patrzę na splot, to jest podwójna nitka. Dużo bardziej dziurawe mi by to wyszło, gdyby to była nitka pojedyncza. Jak widzicie, świetnie wygląda. Włosek jest taki. Słabo widać tutaj na tle ręki, ale na pewno nie jest to bardzo długi włos. Jest on bardzo regularny. Nie ma dużo takich, wiecie, odstających pojedynczych nici, które niekiedy się nam zdarzają w moherach, ale co najważniejsze, to jest cudownie wręcz miękki moher. Naprawdę. Ja wiem, że wiele osób nie toleruje moheru. Natomiast ten jest naprawdę miękki, jest naprawdę przyjemny. To jest jeden z delikatniejszych moherów, jakie miałam okazję mieć w rękach. Więc jeśli macie okazję podotykania go gdzieś, czy zamówienia sobie jednego motka, zdecydowanie polecam, spróbujcie, bo może się to okazać moher, który naprawdę polubicie. Nie należy on do najtańszych, ale myślę, że warto. To jest tego typu moher, z którego możecie sobie zrobić sweterek chmurkę i nosić go na gołe ciało i nie powinno to Wam w żaden sposób przeszkadzać. Świetny jest, zdecydowanie polecam. Teraz przejdźmy do włóczek z kaszmirem bodajże i tutaj jest coś wow. To jest Lamana Roma. Wygląda w ten sposób i tu, kochani, mamy 80% kaszmiru i 20% jedwabiu. W 20 gramach, ponieważ motek ma 20 gram, mamy 160 metrów. No i dotykanie tego to jest jak dotykanie w chmury. Naprawdę, to jest tak cudowne. Rozlewa się wręcz w rękach, jak tego dotykamy, dlatego ten motek wygląda tak, a nie inaczej. Kolor to 03, to jest taka bardzo jasna szarość. Mamy tutaj sugerowane druty od 3,5 do 5. Ja bodajże na 4,5 przerabiałam. I mamy tu próbkę 24 na 30, 24 oczka na 34 rzędy. No to jest wow. Cenę też ma wow, ale no wiecie. To nie waży absolutnie nic. Nic. To jest. Ja muszę patrzeć, czy mam coś w ręku, bo wydaje mi się, że nie. Jak tak położę, to już w ogóle. Oj, cudo wam powiem. Tak wygląda ta próbeczka na 4,5 z pojedynczej nitki. Sweterek chmurkowy z tego to byłby sztos. Myślę, że podoba mi się taka dzianina, właśnie prześwitująca, lekko luźna, bardzo lejąca, ale mogłoby być też interesująco, gdyby jednak zejść z drutami w dół i zrobić ją bardziej ścisło, chociaż ja lubię, tak jak Wam mówiłam, te luźne dzianiny i ta odpowiada mi bardzo, a nawet na większych drutach podejrzewam, że też by mi odpowiadała. To jest cudowne. To jest cudowne i ja będę już teraz zbierać sobie pieniążki na ilość swetrową. Nie w tym kolorze, bo ja takiej jasnej szarości niekoniecznie. Mam już jeden sweterek taki, ale chciałabym Wam to przekazać jakoś, ale no nie mogę Wam tych odczuć przekazać przez kamerę. Musicie mi zaufać, że to jest nieprzyzwoicie miękkie. Naprawdę, naprawdę. Kaszmir się przy tym chowa, o może tak Wam powiem. Taki zwykły typu Cardiff, nie? Tutaj coś oni zrobili, że to jest absolutnie cudowne. Ja teraz, wiecie, sporo kaszmirów testuję i tak dalej i ten jest póki co ten i Cardiff Prime bodajże. To jest coś podobnego, bym powiedziała. No i jest rewelacyjne. Jest rewelacyjne. Jak będzie mnie stać, to będę miała z tego sweterek. Kolejna, to też jest włóczka bodajże z dodatkiem kaszmiru. Tak, to jest Lamana Modena.
pięknym kolorku. Bardzo mi się ten kolorek podoba. To jest kolor 48M. W składzie mamy 70% wełny merino i 30% kaszmiru. W 25 gramach mamy, uwaga, 335 metrów. Naprawdę sporo. Druty między 2 a 4 mm. Ja próbkę robiłam na trójeczkach, 26 oczek na 42 rzędy. Fajne to jest. Fajne to jest. To nie jest już taki puszek i cudeńko jak ta poprzednia, ale jest przyjemny. Natomiast próbka też jest bardzo fajna, choć to nie jest super mięciutkie. Natomiast bardzo przyjemnie mi się to przerabiało, świetnie sunęło po drutach i mimo, że jestem luźnym takim dziergaczem, to jednak ta próbka na 3 mm wyszła całkiem fajnie. Jest to miłe i przyjemne, ale to nie jest taki właśnie puszek jak niektóre z tych, które już Wam pokazałam i nie aż taka przyjemność. Jest miłe, ale na przykład to, czyli Lamana Lima, to jest dla mnie przyjemniejsze niż to. Ale jest fajne, ładnie się układa, ma fajny drape i ten kolor jest też absolutnie cudowny. No i skład. Skład jest naprawdę świetny, więc warto się tą włóczką zainteresować. Tutaj chyba mamy, tak, tu mamy włóczkę Como Kaszmir, czyli kolejna z rodziny Como, ale z dodatkiem kaszmiru. Okropnym, jasno-niebieskim, ala jeansowym kolorze, którego nie cierpię, chociaż lubię jeansy. Ale mamy tak, 70% merino super fine i 30% kaszmiru. To jest chyba taki sam skład jak tutaj. Tak, taki sam, a wrażenia są totalnie inne. Tutaj mamy kolor 54M, w 25 gramach 120 metrów, druty 3,5 do 4,5, czyli próbkę robiłam na czwóreczkach, 24 oczka na 34 rzędy. Lamana Como Kaszmir i próbeczka jest taka. Co ja tu będę dużo mówić? Świetna włóczka, bardzo miła, bardzo przyjemna, przyjemnie się przerabia, nie miałam żadnych problemów, w odczuciu jest bardzo mięciutka i delikatna, bardzo zbliżona właśnie do Lamany Como, to jest ta Como, tak? Ale czuć tutaj ten kaszmir, czuć tą większą delikatność, ten puszek. Bardzo, bardzo mi się podoba. Nie muszę mówić, czy będę kupować, czy nie, bo ja mam 10 motków tej włóczki, nie w tym kolorze, na sweterek, bo już miałam wcześniej okazję tą włóczkę wypróbowywać i chociaż nawet nie, ja wtedy kupiłam sobie Como na próbę, zamówiłam w jednym ze sklepów właśnie dodatkowe motki, żeby zrobić z niej sweterek i dodatkowo poprosiłam właścicielkę o zamówienie mi Como Kaszmir, bo wiedziałam, że skoro samo Como mnie tak zauroczyło, to Como Kaszmir prawdopodobnie zauroczy mnie bardziej i tak też się stało. Świetna jest, niezwykle przyjemna. Cudo, cudo, cudo. Jeśli miałabym wybierać między tą a tą, to zdecydowanie wybrałabym o tą. Po pierwsze robię ją na większych drutach, a ja lubię tak druty od 4 w górę, chociaż robię też na mniejszych, ale no to jest zdecydowanie przyjemniejsze. Bardzo delikatne, bardzo leciutkie. Super, super, super. Jeśli możecie gdzieś dotknąć tego motka, przerobić sobie jeden moteczek, to koniecznie zakupcie. Zawsze możecie zrobić sobie szaliczek. Ale naprawdę bardzo fajna i godna polecenia włóczka. I dalej chyba, kochani, przechodzimy. Nie, tu wciąż mamy jeszcze kaszmir, Lamana Milano w jeszcze gorszym kolorze, przepraszam, ja nie mogę z tymi niebieskimi. Tutaj mamy 180 metrów w 25 gramach, 90% merino superfine i 10% kaszmiru. Druty 2,5, 3,5, czyli robiłam na trójeczkach, 30 oczek na 40 rzędów, w próbce 10 na 10 cm, bardzo jasny niebieski kolor. Niektórym się na pewno ogromnie podoba, mi nie, ale to nie o to tu chodzi. Chodzi o próbki i ta próbeczka też wyszła całkiem przyjemnie. O, tak to wygląda. Jest przyjemna w dotyku. Porównując do Como Kaszmir jest zdecydowanie przyjemniejszy, ale to wiadomo jest więcej kaszmiru. Ja bym bardzo ją porównała do tej włóczki, czyli do Lamany Modena. Bardzo, bardzo podobne odczucie, z tym, że ta jest taka jakby grubsza, bardziej
niezbita, ale taka może mięsista, może tak bym to nazwała. Ma też fajny skręt. Nie wiem, czy będzie tu widać, bo teraz lubię tego typu skręty właśnie. Jest bardzo przyjemna, fajnie się na niej pracowało. Czy bym kupiła? Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo raczej bym wybrała jakąś inną i powiem Wam szczerze, że wybrałabym chyba bardziej tą, bo ja nie zawsze kieruję się tym, co jest bardziej miękkie i delikatne, ale samym faktem, jak próbka mi później wychodzi i tutaj ta próbka podoba mi się troszkę bardziej niż ta. Może to jest też ze względu na kolor i po prostu no możliwe, bo to jest okropny kolor dla mnie. Nie cierpię takiego koloru, nie lubię na niego patrzeć, ale sama próbka jest naprawdę fajna i po raz kolejny leciutka, przyjemna, zwiewna. Zdecydowanie godna polecenia. Kolejna włóczka, tak, z kaszmirem, to Lamana Verona. Wygląda w ten sposób. Tutaj mamy, kochani, taki kolorek, taka stalowa, bym to nazwała. Czekajcie, tak. Ogon kota mi trochę przeszkadza. Kolorek stalowy 0,5. Tu mamy 50% Superfine Merino, 30% jedwabiu i nie wiem ile procent włosów kota i 20% kaszmiru. Bardzo fajny skład, po raz kolejny w 25 gramach 180 metrów, więc znowu ta leciutka właśnie włóczka, druty od 2,75 do 4, więc ja prawdopodobnie przerabiałam to na trójkach, 20 na 3,5, przepraszam, 3 albo 3,5, nie pamiętam. Jezu, Luna, weź ten ogon już, 28 oczek na 36, 38 rzędów. Próbka wygląda tak, bardzo jest delikatna, bardzo zwiewna, bardzo leciutka. Myślę, że tutaj przydałoby się zejść w dół jednak lub połączyć tą włóczkę z czymś i ona by się świetnie nadawała do łączenia jako dodatkowa nitka według mnie, bo no jest to bardzo delikatne. Bardzo delikatne, mi by się tego nie chciało dubać na drutach, no 2,75 albo 2,5 bym to musiała dubać, żeby mi wyszło coś, co by mi odpowiadało, bo tutaj akurat ta próbka jest dla mnie zbyt otwarta. Nie wiem dlaczego, niby, czekajcie, żeby tutaj Wam porównać. Nie bardzo mam, może nawet z tą. Niby są bardzo zbliżone, ale ta mi jakoś bardziej odpowiada. Może dlatego, że ma troszkę więcej włoska, który wypełnia te luki, natomiast tutaj jest ta włóczka bardziej gładka. Ona też ma delikatny, bardzo, bardzo delikatny włosek, jednak coś mi tutaj w tej próbce nie odpowiada. No, oczka wychodziły mi tutaj bardzo nierówne, nawet jak na mnie. Ale ogólnie w odczuciach jest cudowna, tylko mówię, ja bym na pewno tu już musiała zejść niżej z drutami. Osoby, które nie dziergają tak luźno jak ja, na pewno nie miałyby takiego problemu. Ja natomiast no, muszę na to zwracać uwagę i przy tego typu włóczkach, które są bardziej w tą gładką stronę, jednak muszę sporo schodzić w dół z drutami, ale przyjemna, delikatna, super jest, jak wszystkie włóczki Lamany. Co mam poradzić? Nie będę tu udawać. Są takie, które lubię bardziej, które lubię mniej, ale wszystkie lubię. Najmniej lubię bawełnę, o może tak. Także tutaj polecam, ale no mówię, raczej na cienkie druty lub jako dodatek do jakiejś włóczki. Teraz chyba przejdziemy do włóczek alpakowych, czyli coś, co lubię najbardziej. Tu mamy taki spory motek, to jest Lamana Kusi. O. Kolor 47 to jest 100% alpaka. W 50 gramach mamy 225 metrów, czyli też tak dość sporo. Jest tutaj, może tak, nie wiem czy widzicie włos, ale jest go dużo, jest go naprawdę dużo. To jest bardzo włochata włóczka. Nie wiem czemu mi się, teraz może, bardzo włochata, widzicie? Jest tego naprawdę, naprawdę, dużo. Będzie drapać. Powiem Wam to od razu, mimo że mnie niewiele rzeczy drapie i tam mnie nie drapie, ale ze względu na bardzo dużą ilość długich takich niteczek, włosków, wiele osób może jednak się nie polubić z tą włóczką, szczególnie osoby, które są wrażliwe na alpakę. I próbeczka, kochani, jest pełna tego włosa. Nie wiem, czy to będzie, nie będzie widać, ale jest tego włosa naprawdę, naprawdę dużo. Próbuję go tak podnieść.
byście zobaczyli. To jest jak moher praktycznie. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy no dla mnie jest ok. Mnie by to nie gryzło, ale czuję, że może podgryzać inne osoby, może być drażniące ze względu na ilość tego włosa, takich pojedynczych właśnie kłujących włókien, więc tutaj trzeba będzie uważać. Jeśli jesteście wrażliwi na alpakę, to naprawdę uważajcie, ale można by to, ja tu mówiłam, ile w 50 gramach mamy 225 metrów, można by to połączyć z jakimś bardzo delikatnym moherem na przykład i kto wie, co ciekawego by z tego wyszło. Ja mówię, jestem fanem alpaki, uwielbiam alpakę, ta jest fajna, ale tutaj musicie uważać, jeśli jesteście wrażliwi na podgryzanie, bo może okazać się męcząca dla Was. Jeden z moich największych faworytów, Lamana Cusco. Wszystko mi się w tej wódce podoba, łącznie z kolorem, bo jest przepiękny. Tutaj mamy 100% alpaki, to jest baby alpaka, kolor numer 30. W 50 gramach 85 metrów, druty 4 do 5. Ja robiłam na 4,5, próbka 21 na 28 oczek rzędów. Bardzo przyjemna. Okropnie przyjemna. Ja kocham alpakę. Alpaka jest dla mnie cud miód malina. Próbka wygląda tak. O. Ma meszek, bardzo przyjemny alpakowy meszek. Jest bardzo przyjemna w dotyku, świetnie się ją przerabiało, tym bardziej, że są to duże druty, więc naprawdę super się przerabiało. Jest dość ciężka, jak to alpaka, a to jest dość gruba włóczka, ale ja bym sobie z tego zrobiła, kochani, szalik. Zrobiłabym sobie szalik, nie wiem, czy Sophie szal, czy jakieś inne, coś bardzo prostego, do owijania, tak ze 2-3 razy. I to by mnie grzało. To by mnie grzało. I chyba nawet poszłabym w ten kolor, bo w takim kolorze nie mam szaliczka, więc zdecydowanie tak. Mówię, na sweterek też byłaby świetna, jednak tu trzeba się liczyć jednak z ciężkością tej włóczki. Ale odczucia dla mnie super ekstra, uwielbiam, kocham i będzie moja. Kolejną też bardzo, bardzo jestem w niej zakochana i mam tu dwie dla Was. To jest chyba już ostatnia. Wow, udało się prawie. O Jezu, będzie godzina znowu, miało być pół. Lamana Pióra. I mam tu w 2 odsłonach. Zwykła, że tak powiem, Lamana Pióra oraz Lamana Pióra Arte, która jest wersją ręcznie farbowaną. To są 100% alpaki. Tu jest kolor 12, tu jest kolor 64A. No ten już bardziej niż ten. Ale kochani, 400 metrów w 50 gramach, więc bardzo cieniutka i bardzo wydajna włóczka. Tutaj mamy, ile my tutaj mamy, kochani? Tak, też 400 metrów w 50, bo to też jest 50 gram. Okay. Druty 2 do 4 mm. Ja robiłam na trójkach, 36 oczek na 52 rzędy. Nie czekajcie, bo was skłamię, zaraz wam powiem. Najpierw bardzo przyjemna, kocham ją od pierwszego dotyku, mięciutka, cudowna, po prostu rewelacja, fajny skręt. No, wszystko mi się podoba w tej wódce, absolutnie wszystko, ale ja ją robiłam w 2 nitki. 2 nitki bodajże na drutach 4. I tak wygląda próbka. Jest bardzo przyjemna, płynąca, milutka niesamowicie, ma włosek, no jest genialna. Kocham tą włóczkę miłością wielką. Jest absolutnie cudowna. To jest jedna z włóczek, które na 100% będę zamawiać, bo bardzo mi się podoba. A co chcę zrobić, bo to mówię, to nie jest mój kolor, nie? Więc ja sobie chyba połączę, ten moherek właśnie, który mam z tą włóczką, czyli moherek Perla Premia z pióra. Te dwa chyba sobie połączę i zrobię sobie szaliczek na przekór swoim odczuciom. Będę nosić niebieski szaliczek i może się do niebieskiego przekonam, ale próbka jest cudowna, bardzo przyjemnie mi się to przerabiało. Nie wiem, jakby to było w jedną nitkę, to już naprawdę byłaby cienizna, ale jeżeli ktoś ma cierpliwość i lubi na takich cieniutkich, bo to już by były druty 2,5 albo i mniejsze, to spoko. Ja w 2 nitki tu przerabiałam, ale szaliczek przerobię sobie, myślę, może w jedną nitkę z moherkiem, albo w 2 i moherek zobaczę, porobię próbki, ale jest naprawdę cudowna.
Cudowna. Dobrze, moi drodzy, myślę, że to już wszystko. Wszystkie włóczki Wam pokazałam. Nie wiedziałam, że zajmie to aż tyle czasu, bo będzie godzina, ale mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i co najważniejsze, że troszkę lepiej poznaliście tą firmę i te włóczki. Możecie sobie e, zaplanować ewentualne zakupy i może coś do Was trafi lub trafiło w trakcie oglądania tego filmu. Ja mam tu wiele faworytów, jak zresztą słyszeliście i na pewno któreś z tych włóczek będę kupowała w ilościach swetrowych. Niektóre mam, ale zdecydowanie jestem na tak, jeśli chodzi o firmę Lamana. Także dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Pa.